A w tym tygodniu, moi drodzy, spełniamy marzenia, tym bardziej moje marzenia, jeśli chodzi o samochód sportowy. 48 godzin dokładnie mamy przeznaczone na realizację materiału związanego z pięknym Jaguarem F-Type'em. Tak, ostatnie lata, jeśli chodzi o produkcję Jaguara F-Type'a, więc co? Zaczynamy materiał, jeśli chodzi właśnie o tą brytyjską ikonę, jaką jest Jaguar F-Type. Drogi milordzie, ale zanim przejdziemy do materiału o pięknym F-Type, nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki właśnie Twojej subskrypcji my możemy testować, pokazywać i cieszyć się oto tą piękną motoryzacją, w szczególności także tą brytyjską. Dzięki serdecznie za subskrypcję, jedziemy dalej z tematem. Niełatwe zostało nam postawione zadanie. 48 godzin ze sportowym samochodem, dla których większość właśnie takie samochody są marzeniem, ikoną oraz tym takim największym po prostu celem do spełnienia, żeby mieć możliwość chociaż poobcowania z tą motoryzacją. I tak naprawdę nam się udało w tym momencie właśnie uzyskać Jaguara F-Type'a. Czym jest Jaguar F-Type? Jaguar F-Type to jest przedstawiciel sportowych samochodów, które faktycznie są takimi Grand Tourerami, które mają także oczywiście podążać przez kraje, przez Europę i mają także pokonywać spore ilości trasy i dawać oczywiście radość z jazdy jego użytkownikowi. To jest bardzo ważny samochód dla Brytyjczyków ze względu na to, że nawiązuje do historii w formie E-Type'a, który był bardzo popularnym samochodem w Wielkiej Brytanii. Był charakterystycznym samochodem, jeśli chodzi faktycznie o tę klasę Grand Tourerów. Duży samochód, duża maska, mała kabina, piękne V8, a także i piękne V12. I tak faktycznie ma być w przypadku też F-Type'a, co prawda V12 już nie występuje, ale występuje piękna, nowoczesna V8, a także i ten świetny wygląd krzywędrował, tak faktycznie po drugim faceliftingu pojawił się nowy przód, jeśli chodzi właśnie o Jaguara F-Type'a. Nisko posadzony samochód, naprawdę nisko ta mordka kocia i także te światła, które są tutaj zrobione. Nowoczesne światła, które są bardzo wąskie i bardzo charakterystyczne. Takie przymrużone kocie oczy, które chcą Was dosłownie zabić. Naprawdę ten samochód swoim wzrokiem robi naprawdę konkretne wrażenie i w szczególności robi je na przykład na autostradzie. Większość osób praktycznie od razu zjeżdża, kiedy widzi te piękne kocie światła. Nowoczesne światła w formie matrycowych świateł, które doświetlają zakręty, doświetlają pobocze, wycinają obiekty, po prostu top of the top, jeśli chodzi oczywiście o Jaguara w systemie Pixel Technology LED. Poniżej bardzo duże użebrowania, duże wloty powietrza, także dosyć dolna warga o dosyć sporej wielkości, która oczywiście jest jednym z najbardziej upierdliwych elementów, jeśli chodzi o takie superkary, bo niestety zobaczcie, jak nisko jest posadzony także ten samochód. Każdy próg zwalniający niestety musicie bardzo mocno uważać, bo niestety Jaguar F-Type nie posiada możliwości podniesienia przedniej osi, co na przykład jego konkurencja z segmentu na przykład właśnie super samochodów posiada. Ogromny grill, czarne logo pięknego kota, który jest wściekły oraz R-ka. Tak, bo to jest wersja R75 na 75-lecie, jeśli chodzi faktycznie o budowę tego typu samochodów, które faktycznie są produkowane w Wielkiej Brytanii. I to jest ostatni Jaguar F-Type i dlatego właśnie jest ta limitowana także wersja. Ogromna także jest maska połać blachy, a dokładniej połać aluminium, bo cała maska jest aluminiowa i posiada także tutaj wloty powietrza i wyloty powietrza z lewej, jak i z prawej strony, które nie są udawanymi wlotami, tylko prawdziwymi wlotami.
Jak już mamy schodzić do parteru, dokładniej do gleby, to faktycznie także porozmawiajmy sobie o kołach oraz prześwicie. Jako że nasz F-Type jest naprawdę posadzony praktycznie centymetry nad ziemią, także ma niesamowicie ogromne felgi. 20-calowa felga w pola kierowana w czarnym połysku z niesamowitym także znaczkiem wściekłego kota, który robi tu wrażenie. Opony, które są oczywiście o różnych rozmiarach, bo przód macie 265 na 35 właśnie w rozmiarze 20, a z tyłu macie prawie 30 cm oponę, która jest o wiele szersza niż ta przednia, po to, żeby także zapewnić większą trakcję, bo jednak nasz kotek ma prawie 80% z tyłu mocy przekazywane. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, kompletnie nie macie czego zazdrościć innym, bo wy macie naprawdę tutaj konkretne heble. Heble Brembo, dokładnie, 6-tłoczkowe zaciski na tarczy 380 mm są w stanie ten samochód naprawdę bardzo szybko zatrzymać. 380 mm z przodu oraz 365 mm z tyłu to potrafi ten samochód, który waży raptem 1,7 t zatrzymać naprawdę szybko. Więc jeśli chodzi o gumienie oraz także o kucie w formie tych felg, robota przez Brytyjczyków, jeśli chodzi o inżynierów, zrobiona perfekcyjnie. A najlepsze wrażenie robi ta bryła, jeśli chodzi o właśnie boczną stylizację. Samochód, jakim jest Jaguar F-Type, ma także charakterystyczne linie właśnie takiego typowego Grand Tourera. Zobaczcie, jak długa jest maska oraz także macie dwuosobową kabinę, która nie jest wielkich rozmiarów, a następnie macie piękne bioderka kończące także właśnie tył, który jest także bardzo mocno krótki, zwięzły i to robi tą charakterystyczną robotę. Do tego rozstaw osi na poziomie 2,60 m klasuje ten samochód właśnie w takich samochodach jak Mercedes AMG SL albo Audi R8. To są właśnie samochody, które są konkurencyjne dla tego samochodu. Długość 4,48 m także nie robi z tego samochodu nie wiadomo jak wielkiego krążownika, ale warto zwrócić uwagę, że jego wielkość jest praktycznie taka jak w większości dzisiejszych kompaktowych SUV-ów. Nowoczesne formy, a także i charakterystyczna linia i tradycja i kunszt po prostu brytyjskiej inżynierii także tutaj niesamowicie widać. Zobaczcie, jak gładkie jest to nadwozie, raptem zaznaczone przez kilka dodatkowych przetłoczeń, jeśli chodzi o drzwi, czy także bardzo charakterystyczne progi, które są bardzo ładnie, nowocześnie narysowane. Oraz mały znaczek właśnie 75-lecia, jeśli chodzi właśnie o Jaguara F-Type'a. Klamki, które są automatycznie chowane oraz automatycznie także się potrafią wysunąć. To jest element oczywiście w formie opływowości, ale także macie tu bardzo ładny, piękny sygnet, jeśli chodzi faktycznie o Jaguara. Przechodząc sobie delikatnie dalej, zobaczcie na te piękne bioderka oraz tą całą linię coupé, bo jednak to jest właśnie piękne w nadwoziu coupé. I niewielka ilość także tego przeszklenia, a także te biodra schodzące się do tyłu. Bardzo ładnie to wszystko jest narysowane. No po prostu tylko siedzieć i podziwiać tą pracę. No i te piękne biodra będą kierować nasz wzrok ku tyłowi. Tyłowi, który jest bardzo charakterystyczny, jeśli chodzi o F-Type'a. F-Type jest bardzo przysadzisty oraz także szeroki, jeśli chodzi właśnie o tylną część nadwozia. Bardzo ładna, nowoczesna linia, jeśli chodzi o coupé. Długa szyba, pociągnięta do samego końca, przyciemniona. Do tego spoiler, który jest automatycznie wysuwany za pomocą jednego przycisku w kabinie lub automatycznie się także wysuwa przy wyższej prędkości. Robi to niesamowite wrażenie oraz robi to wrażenie także na osobach postronnych, które nagle widzą, kiedy ten piękny spoiler podsuwa się do góry. Przechodząc sobie delikatnie niżej, charakterystyczne światła z bardzo ładnym, nowoczesnym zdobieniem i taką grafiką, która jest w środku, i nowoczesne światła LEDowe, które są charakterystyczne dla wszystkich Jaguarów. Od Jaguara I-Pace'a, F-Pace'a, E-Type'a, XE i tak dalej. Także właśnie w F-Type'ie pojawiły się te długie, nowoczesne, piękne światła. Delikatnie schodząc niżej, bo w tym samochodzie to, co właśnie jest niżej, to jest właśnie najważniejsze. Emblemat R, czyli samochodu, który macie najwyższą możliwą wersję wyposażenia oraz najwyższy pakiet mocy 575 koni. A jak macie aż taką moc, to w końcu musi ten silnik czymś oddychać. I przechodząc sobie niżej, zobaczcie, jak mamy pięknie uformowany zderzak. 4 ogromne dubeltówki. 4 ogromne dubeltówki właśnie także z logo R.
nowocześnie zrobione ze względu na to, że macie bardzo mocno je wysunięte także do góry, a także i niesamowicie mocno także wystają. A dźwięk z nich jest wręcz niebotycznie piękny jak na nowoczesne samochody. Jeśli chodzi o ten wydech, to jest naprawdę symfonia, jeśli chodzi o brytyjską motoryzację, także tego kompresora, także tej V8 oraz całego układu wydechowego. Chwała inżynierom, że jednak potrafią zrobić samochód, który w tym roku także potrafi tak niesamowicie strzelać, zionąć ogniem oraz po prostu dawać frajdę i przyjemność z jazdy właśnie tę akustyczną, jeśli chodzi o cały układ wydechowy. Oraz aerodynamika, która faktycznie ma zastosowanie. Duże skrzydło dociskające, także oprócz oczywiście skrzydła na górze, także macie splitter na dole, który faktycznie ma zastosowanie i ta aerodynamika faktycznie działa, bo spód cały praktycznie jest zabudowany, więc tutaj jednak formuła elektryczna, w której Jaguar także występuje, widać przenosi także swoje zastosowanie na samochody także produkcyjne. I nie mogę się wręcz napatrzeć, jak dobrze wygląda Jaguar F-Type po prostu w tak klasycznym, ale w pięknym, nowoczesnym faktycznie wydaniu. Wersja coupe jest naprawdę bardzo mocno praktyczna. Macie także do wyboru jeszcze bardziej taką zawariacką wersję w wersji cabrio na przykład. I to, co lubię najbardziej w F-Type, to, że może być samochodem praktycznie dwufunkcyjnym, czyli tak naprawdę samochodem, którego możecie zrobić sobie cabrio. To zrobicie to w formie cabrio. Szyby się otwierają i nagle otwiera się nad Wami przestrzeń, która jest w ten sposób świetnie zrobiona. Wtedy możecie już posiadać troszeczkę mniejszą pojemność bagażnika, ale jeśli chodzi właśnie o wersję coupe, to właśnie jest idealna wersja F-Type'a na dłuższe podróże, do czego właśnie służy także Grand Tourer. 310 litrów pojemności bagażnika to jest praktycznie tyle, ile oferują w większości samochody kompaktowe lub z delikatnie mniejszego segmentu. 310 litrów pojemności to jest naprawdę sporo. Spakujecie tutaj naprawdę sporo, jeśli chodzi właśnie o torby, walizki na drugi koniec Europy. Spakujecie się tutaj bez żadnego praktycznie problemu. Porównanie, oczywiście nasza torba 20-litrowa fotograficzna i widzicie, przestrzeni tu jest naprawdę sporo. I co ważne, zostało tutaj zastosowany pewien myk. Tutaj jest także ciekawostka, jeśli chodzi o Jaguara, macie zastosowany tutaj wlew do płynu do spryskiwaczy ze względu na to, że Jaguar i jego inżynierowie postanowili umieścić cały zbiornik od płynu do spryskiwaczy w tylnej części ze względu, że to jest dodatkowa masa i przełożenie masy z przodu na tył, bo tutaj jest bardzo ważne to, jak ta masa jest w tym samochodzie właśnie rozłożona. 310 litrów pojemności bagażnika, a nie tylko, bo macie jeszcze także tutaj podwójną podłogę, którą możecie sobie podnieść. Co prawda działa to tak troszeczkę mało zgrabnie, ale wewnątrz macie praktycznie 28-litrowy jeszcze dodatkowy pojemnik, więc w tym momencie robi Wam się okolice 338 litrów pojemności bagażnika, co robi z tego samochodu naprawdę bardzo fajną wyprawówkę na drugi koniec Europy, bo myślę, że spokojnie tutaj przewiedziecie większość swoich rzeczy. Czy jest dużo miejsca w tym bagażniku, to się właśnie teraz w tym momencie przekonamy. Myślę, że spokojnie się uda. No moi drodzy, miejsca jest dosyć sporo, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy mnie widzicie idealnie przez tą przyciemnioną tylną szybę, ale no, jeden prezenter, bo to okiem się mieści. Długie, niepraktyczne także drzwi. Oczywiście ten element także się postanowił znaleźć, jeśli chodzi faktycznie o Jaguara F-Type'a, ale to, co jest w nim chyba jednak lepsze oprócz tych drzwi, to jest jego wnętrze. Dwuosobowe, piękne, nowoczesne, a także z kunsztem wykonane wnętrze. Chodźcie, porozmawiamy o wnętrzu. No to czas, moi drodzy, wsiąść do tego wnętrza, a wnętrze, jeśli chodzi o Jaguara F-Type'a, no dosyć bardzo specyficznie się wsiada. Wsiada się typowo jak do supercarów, czyli praktycznie na podłogę. Tak, próg jest dosyć wysoko oraz podłoga jest umiejscowiona delikatnie niżej, więc po prostu wpadacie do tego samochodu, więc nie polecam tego samochodu na pewno dla mocno starszych osób, bo wyjść z tego samochodu będzie naprawdę dosyć mocno ciężko. Zamykamy te ogromne, długie drzwi i z chęcią Wam poopowiadam tutaj troszeczkę, jeśli chodzi faktycznie o to wnętrze. Wnętrze Jaguara F-Type'a jest to dosyć stare wnętrze, szczerze powiedziawszy, bo nie modernizowane zbytnio, ale to,
to, co na sam początek, to ten wyjeżdżający, charakterystyczny nawiew. To jest już znane także z pierwszej generacji i w drugiej generacji po tym faceliftingu, także tutaj to delikatnie pozostało. Jakość po prostu materiałów jest niebotyczna, niesamowita, jeśli chodzi o ten samochód, ale to jest to, co jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w Jaguarze. Zobaczcie na ten piękny kolor tej tapicerki, do tego to przeszycie, które jest naturalnym przeszyciem, miękka w dotyku, przyjemna skóra, nawet tutaj, to wszystko jest pięknie, przyjemnie obszyte. Tutaj macie ciemną skórę, jeśli chodzi o wykończenie deski rozdzielczej, tutaj macie właśnie w takim pięknym koniakowym kolorze, czarna kierownica oraz cały boczek, który tutaj też jest tak bardzo ładnie przetłoczony, włącznie z takimi bardzo ładnym wzorem w formie takich trapezów, też tutaj jest bardzo ładnie to wszystko przeszyte i wykończone po prostu niesamowicie, ale spójrzcie na fotele. Fotele, które są w tej wersji, to są fotele oczywiście ultrasportowe, znane już tam na przykład z Jaguara F-Pace'a SVR, bardzo fajne fotele. Fotele, które są oczywiście ultrasportowe, są kubełkowe, ale wykończone także z naturalnej skóry. Są oczywiście wentylowane trójstopniowo, podgrzewane trójstopniowo, ale zobaczcie na ich wykończenie. Zobaczcie także, jak ładnie tutaj te rąby są wprasowane. Macie także bardzo ładną przelotkę z napisem Jaguar oraz także ten charakterystyczny symbol, jeśli chodzi faktycznie o zagłówek. Wygodne, nie męczące na długich trasach, z możliwością także regulacji prawie chyba 20 różnych pozycji, w jakich możecie te fotele także przestawiać. Bardzo wygodne, nowoczesne, przyjemne fotele. Przechodząc dalej do naszego wnętrza, mamy tutaj po prostu kilka charakterystycznych elementów. Kierownica, jeśli chodzi o pakiet R, no to jest usportowiona kierownica z bardzo ładnej, naturalnej skóry, także tutaj z delikatnymi takimi pikowaniami. Nowocześnie nie do końca, jest to stary projekt kierownicy, który już dosyć znamy z poprzedniej generacji, w szczególności właśnie Jaguara F-Type'a oraz także poprzedniej generacji jakby XE oraz F-Pace'a. Taka dosyć siermiężna, jeśli chodzi o wykonanie. To są zwykłe, tradycyjne, plastikowe przyciski, nie jest to zbytnio jakoś elokwentnie, przyjemnie zrobione. W nowym Jaguarze F-Pace'ie o wiele lepsza była kierownica i o wiele bardziej tak gustownie wykonana. Do tego są łopatki, które niestety są plastikowe i to jest, szczerze powiedziawszy, konkretny ból w tym samochodzie, bo jednak Jaguar F-Pace miał już metalowe, przyjemne łopatki, tak jak nas przyzwyczaił Land Rover i właśnie Jaguar. Tutaj widać, mamy plastikowe łopatki, ale za to działają świetnie, bo skrzynia także jest właśnie świetna. Przywędrował także tutaj nowoczesny wyświetlacz, jeśli chodzi faktycznie o zegary. Macie fajne, nowoczesne także grafiki oraz, że jest to wszystko tak mocno dosyć zabudowane. W tym nadwoziu czujecie się, że jesteście otoczeni. Czujecie się troszeczkę jak w bunkrze. I to jest ten efekt, o którym Wam mówiłem. Duże SUV-y versus Jaguar F-Type. Praktycznie siedzicie na glebie. Ze względu na to, że macie dosyć niedużą także ilość tego przeszklenia nawet z przodu czy z tyłu, bo to nawet widać, jeśli chodzi o słoneczniki. Zobaczcie, jak niewielkiego rozmiaru są także te daszki przeciwsłoneczne, po prostu to jest tyle co nic, ale faktycznie to wystarcza. Przechodząc sobie delikatnie do centralnej części deski rozdzielczej, no to tak jak Wam wspomniałem o tych nawiewach, które wyjeżdżają, mamy tutaj także bardzo ładne aluminium z takim ładnym laserowym także grawerem, jeśli chodzi właśnie o tą 75. rocznicę. Tu mamy sygnet, jeśli chodzi właśnie faktycznie o Jaguara F-Type'a. Poniżej mamy stary ekran PV Pro, który szczerze powiedziawszy naprawdę wymaga już dosyć dobrej zmiany, ale niestety się tego nie doczeka. Działa w miarę sprawnie, ale widać, że to jest poprzednia generacja tego całego systemu. Nie to, co już jednak jest w nowych generacjach, co naprawdę bardzo mocno lubimy. Tradycyjny układ klimatyzacji, tutaj nie ma zbytnio nad czym się zbytnio dywagować, a pod spodem macie konkretny kokpit, jeśli chodzi faktycznie o sterowanie całym samochodem. Skrzynia ZF wybierak charakterystyczny dla Land Rovera i Jaguara. Po lewej stronie macie także przełącznik trybów jazdy, który troszeczkę przypomina mi taki przełącznik lotniczy oraz cały panel na środku z możliwością sterowania kontrolą trakcji, włączeniem aktywnego wydechu w formie klap oraz z usuwaniem albo rozsuwaniem także tylnego spoilera. No to co? Pokaż, kotku, co masz w środku. A jeśli chodzi o F-Type'a, macie bardzo charakterystyczną otwieraną maskę niczym właśnie w Jaguarze E-Type'ie. Coś niesamowitego i coś, co praktycznie się już w motoryzacji zbytnio nie zdarza, że macie otwieraną właśnie pokrywę w kompletnie drugą stronę. Kiedyś BMW to stosowało, teraz w tym momencie praktycznie żaden producent tego nie stosuje. Smaczek po prostu klasy wysokiej. Jeśli chodzi o silnik, macie tutaj bardzo fajne jednostki do wyboru. Jeśli chodzi o Jaguara, macie dostępną na początku 2-litrową benzynę turbo doładowaną o mocy 300 koni. To jest taka podstawka, która naprawdę już bardzo fajnie jeździ i jest połączona właśnie z 8-biegowym ZF-em.
ZF-em oraz napędem tylko i wyłącznie na tył. Następną opcją już jest oczywiście fajny silnik V8. V8 5-litrowy o mocy 450 koni, który możecie także mieć z ZF-em oraz napędem AWD lub także prawilnym napędem RWD. No i to, co jest najlepsze w tym samochodzie, czyli 5-litrowy silnik V8 o mocy 575 koni z podsymbolu R, czyli tak naprawdę silnik, który już jest skazany na uśmiercenie. To jest niesamowity silnik, który jest stworzony oczywiście przez Jaguara w Wielkiej Brytanii i posiada kompresor. Tak, nie turbodoładowanie, tylko kompresor. Wolnossący silnik został poddany modyfikacjom, dołożony kompresor i macie 575 koni, 700 Nm momentu obrotowego. To jest naprawdę ogromna wartość, połączona z 8-biegową skrzynią ZF i w przypadku w wersji R już macie napęd w standardzie, jeśli chodzi właśnie faktycznie o tą wersję AWD. AWD w takiej formie, że macie 80% pędzenia tyłu i 20% pędzenia przodu, oczywiście w dynamicznych możliwościach także rozdzielenia tego momentu obrotowego pomiędzy przednią a tylną osią. Silnik jest wręcz niesamowity. Silnik ma niebotyczne pokłady mocy. Silnik, który praktycznie nigdy nie ma jakiejkolwiek zadyszki. Silnik, który potrafi przyspieszyć w 3,7 sekundy do pierwszej setki, co faktycznie udało się nam dla Was sprawdzić. Który ma po prostu niebotyczne możliwości, jeśli chodzi o przyspieszenie, a także dźwięk. Dźwięk kompresora, dźwięk układu wydechowego, to wszystko robi taką dużą całość w sobie. I ten silnik po prostu jest niesamowitym generatorem frajdy. I robi z niego niesamowicie niegrzecznego po prostu kota. Silnik, na który będę na pewno bardzo mocno tęsknił, bo to jest praktycznie ostatni samochód, w którym ten silnik jest jeszcze stosowany. Jaguar F-Pace SVR jest jeszcze jedynym samochodem, który będzie posiadał ten silnik do pewnego momentu, ale tak jak już Wam wspomniałem, Jaguar F-Type to jest jego ostatni rok aktualnie, w którym możecie jakkolwiek go jeszcze zamówić. A niestety będzie szkoda, że nie można będzie go zamówić, bo dzięki temu silnikowi on ma wręcz niesamowity charakter. Charakter także przez swoje detale, charakter także przez swój silnik, który tak faktycznie nie jest także bardzo mocno paliwożerny, bo szczerze powiedziawszy podczas jazdy autostradowej takiej 140 km na godzinę średnie spalanie jego wynosi raptem 10,5 litra. Średnie spalanie, jeśli chodzi o Jaguar F-Type z 5-litrowym silnikiem, nie jest duże. 10,8 litra, jadąc praktycznie cały czas okolice 140 km na godzinę, czasem lekkim plusem. 100 km przejechane po autostradzie, da się. I gdzie ten eco downsizing? 5 litrów, 8 garów potrafi spalić tyle, co na przykład 6 garów czy 4 gary z turbo. No a jak zaczynacie się bawić, no to jednak 12, 13, 14, no dobra, może czasem 16 litrów na 100 km jest w stanie jednak ta 5-litrówka jednak pochłonąć. Ale w połączeniu razem z 70-litrowym bakiem naprawdę robi to sensowne także możliwości, jeśli chodzi o pokonywanie naprawdę długich tras. No to co, moi drodzy, czas zacząć jazdę i czas zacząć przygodę z Jaguarem F-Type'em.
Jaguar F-Type zawsze był moim niesamowitym marzeniem. Zawsze chciałem sprawdzić tą namiastkę tego samochodu ultrasportowego, jakim właśnie jest Jaguar F-Type. Zawsze te silniki były niesamowite oraz zawsze dźwięk był także niesamowity. No i faktycznie udało się. 48 godzin, jeśli chodzi o ten samochód, to faktycznie nie jest może jakoś nie wiadomo jak dużo, ale daje niesamowicie dużo do frajdy. Pierwsze co, aktywujemy wydech, bo musimy delikatnie więcej słyszeć. Aktywujmy sobie także naszą piękną lotkę, no i tryb sportowy, więc tak, możemy zacząć się bawić. Tryb sportowy skrzyni i możemy po prostu wczuć się także w te zakręty, które tutaj mamy. Jak to pięknie brzmi! To jest niesamowite w tym samochodzie, kiedy macie nagle wrażenia nie tylko z układu jezdnego, ale także wrażenia dźwiękowe, które po prostu są niesamowite. To jest wręcz niesamowite w tym samochodzie, że macie pokłady energii, macie pokłady mocy, które tutaj są wręcz niebotyczne. Ten samochód tylko czeka na waszą reakcję prawej stopy, na to, żebyście go tak delikatnie po prostu musnęli delikatnie tym gazem i po prostu słyszycie ten kompresor, jak on sobie pięknie po prostu wyje i pięknie brzmi. To jest coś niesamowitego w tym samochodzie. Do tego te redukcje, międzygazy, które ten samochód potrafi zrobić oraz to, że nie czujecie w większości prędkości, to jest jego największy atut. Po prostu także taki charakter w nim jest. No tak, ale to jest jednak drapieżny bardzo mocno kot. Jeśli chodzi o układ zawieszenia oraz układ kierowniczy, bardzo, bardzo mocno bezpośrednie. Siedzicie praktycznie tyłkiem na glebie, bo ten samochód jest niesamowicie niski i to robi w nim niesamowitą także robotę. Niskie zawieszenie oraz precyzja prowadzenia. Hop, 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 hop. Praktycznie macie na zawołanie. Każdy skręt, każde wyczucie, każdy kamień na drodze jesteście praktycznie w stanie wyczuć własnym ciałem, ale to dzięki także oczywiście także odpowiedniemu ustawieniu fotela oraz tym fotelom, które faktycznie są w stanie wam przenieść to, co dzieje się z tym autem. Do tego same te wrażenia takie, że siedzicie bardzo daleko od tego silnika, który jest. Ta długa maska oraz to, że siedzicie praktycznie bliżej tylnej osi, robi to wrażenie takiego ultrasportowego samochodu, które właśnie Jaguar w stanie jest nam dostarczyć. Jest to po prostu coś niesamowitego. Zawieszenie oczywiście także jest komfortowe, bo to jest w końcu Jaguar. Nie jest to takie twardo-betonowe zawieszenie jak w przypadku niektórych hot hatchy. Tutaj jest naprawdę sztywno, jędrnie i naprawdę bardzo mocno przewidywalnie. Ale kiedy nagle widzicie znak koniec terenu zabudowanego, po prostu robicie jeden ruch pedałem przyspieszenia i słyszycie, jak ten wydech się po prostu uwalnia. I teraz partia zakrętów, lekka, szybka redukcja, kontrola trakcji w trybie DSC, czyli w track DSC i macie teraz tryb sportowy już typowo torowy. I czujecie po prostu każdą precyzję. Wchodzicie w kolejny zakręt bez żadnego problemu. I kolejny bieg. Niesamowite. Niesamowite. Takich samochodów będzie niesamowicie mocno brakować, bo po prostu są charakterne. W tym samochodzie wchodzicie i czujecie ten charakter. Czujecie to, że to jest prawdziwy samochód z krwi i kości, a nie cyfrowy samochód, który dzisiaj nam produkują, czyli samochody elektryczne, do których się wsiada i po prostu jedzie, jakbyście grali w grę komputerową. Szybka reakcja także skrzyni biegów ZF-a, no to jest tutaj po prostu na wysokim bardzo poziomie. Te plastikowe opadki trochę może delikatnie denerwują, ale naprawdę nie jest źle, ale po prostu to, co możecie się cieszyć, to po prostu tym przyspieszeniem. I kolejny strzał z wydechu. Do tego precyzja prowadzenia, to co już wam wspomniałem. Możecie po prostu z tym samochodem robić cokolwiek. On się słucha was, słucha ręki, słucha nogi. To jest po prostu coś wybornego i kunszt inżynierów brytyjskich jest tutaj pokazany w totalnym po prostu maksimum. Coś niebotycznego. Do tego możliwość sterowania trybem silnika, trybem zmiany biegów, układem kierowniczym, czy także zawieszeniem, bo nie zawsze chcecie także jechać w pełnym oczywiście dynamiku, możecie troszeczkę to jednak zelżyć. Ale kiedy chcecie nagle wyprzedzić, kiedy chcecie nagle po prostu mieć także tą zabawę, to po prostu, że naciśniecie pedał przyspieszenia, hop! I nasz kotek nagle postanawia wystrzelić niesamowicie do przodu. W trybie komfortowym także jest niesamowita frajda z pokonywania także zakrętów wszelakich. Coś jest w tym samochodzie. To takie zestrojenie pomiędzy
kierowcą, samochodem, całym układem jezdnym, to właśnie tutaj jest na takim niesamowitym poziomie. Po prostu czujecie się jako jedność, kierowca razem, po prostu z pojazdem. To robi po prostu wrażenie bardzo, bardzo mocne i szczerze powiedziawszy, niewiele samochodów jest w stanie dostarczyć właśnie takie wrażenia z jazdy. Spalanie na trasie naprawdę niewielkie, 10,5 litra jest w stanie spalić większość silników, na przykład 6-cylindrowych, turbodoładowanych, lub na przykład po prostu 2-litrowe turbodoładowane silniki też potrafią spalić takie wartości, ale określam, tutaj tego problemu po prostu nie ma. Po prostu jedziecie 140 km na godzinę, zapominacie o wszystkim, a ten samochód spala niewielką ilość paliwa. Ten Jaguar niezbytnio lubi także miasto, nie lubi zbytnio ruszać w tym korku miejskim, to jest najbardziej dla niego zabójcze, ale wtedy, kiedy wyjeżdżacie poza artylerię miejską i po prostu zaczynacie troszeczkę bardziej jechać szybciej, ten samochód sam się napędza własną masą, jest naprawdę niesamowicie dobrze, a masa jest niewielka, 1600 kg to jest naprawdę bardzo dobry rezultat i to czuć w szczególności, że ten samochód nie jest ciężki, że on się słucha kierownicy, słucha się zawieszenia, nie ma z tym żadnego w większości problemów, ale są także pewne upierdliwości w tym samochodzie, na przykład po prostu upierdliwością tego samochodu jest jego niskie zawieszenie, tak jak teraz, zbliżam się do progu zwalniającego i ja wiem, że muszę albo przejechać jego środkiem, albo muszę niesamowicie mocno zwolnić po to, żeby nie przytrzeć jednak przed nim splitterem. Po prostu czuję się tak, jakbym miał stuningowany mocno samochód, bo jest po prostu dosyć mocno na glebie. Ale nie zmienia to faktu, że tak, ludzie się patrzą, bardzo jesteście charakterystyczni w tym samochodzie. Dzieciaki po prostu uwielbiają ten samochód. Po pierwsze, że kiedy słyszą ten wydech, bo jednak ten wydech drze się niesamowicie, jeśli chodzi o kompletne zewnętrze, ale to jest po prostu ten brytyjski wydech i nie wiem, jak to Brytyjczycy robią, że oni potrafią jeszcze tak naprawdę zrobić taki wydech przy dzisiejszych normach głośności oraz normach emisji spalin. To jest coś wręcz niebotycznego. I po prostu ten samochód sprawia nie tylko Wam po prostu tą chęć, tą przyjemność do jazdy nim, ale także sprawia innym ludziom, innym użytkownikom drogi, bo nagle zaczynają do Was machać, cieszyć się, bo jesteście bardziej unikatowi. Wiele już ludzi będzie widziało 911, Audi R8, Mercedesa SL-a, AMG GT, ale Jaguarów F-Type'ów jest tyle co nic. I kiedy jedziecie takim Jaguarem, okazuje się, że jesteście niesamowicie unikatowi. Emocjonujące wrażenia z jazdy to jest w stanie Wam dostarczyć ten piekielnie niesamowity kocur, jakim właśnie jest Jaguar F-Type. Ale trzeba to w końcu jednak podsumować. Ostatni rok, jaki jesteście w stanie uzyskać faktycznie tego kocura na własnym podwórku, to właśnie jest rok 2023. Samochód, który jest niesamowity, zaskoczył mnie, a także nie zawiódł mnie w żadnej możliwej sferze praktycznie. Niesamowity układ wydechowy, piękny, niesamowity silnik, który jest w stanie Wam dostarczyć niesamowite wrażenia z jazdy oraz niebotyczne także oczywiście pokłady energii. Do tego niesamowita skrzynia biegów 8-stopniowa ZF-a. To wszystkie klocki są poskładane idealnie. Napęd 4x4, który jest tak naprawdę napędem RWD z dodatkiem jednak delikatnego napędu AWD. To wszystko robi po prostu z tego samochodu taką wyjątkowo dobrą, poskładaną całość. I tego właśnie będzie najbardziej brakować. Tego niesamowicie będzie brakować w tym świecie motoryzacji, bo te samochody zaczynają odchodzić. 5-litrowa V8 w tym samochodzie to jest ostatni praktycznie wypust, jeśli chodzi faktycznie o tego Jaguara. I tego będzie brakować. Tego dźwięku, tego bulgotu, tego telepania się na boki oraz tego dźwięku kompresora, którego już nigdy w życiu praktycznie nie usłyszymy, bo jedynie co usłyszymy, to praktycznie będzie tylko szum odnośnie systemów elektrycznych, które będą montowane w tych samochodach. I tak niestety będzie. A takie samochody typu Grand Tourer, warto je mieć, warto je posiadać, bo to jest niesamowita inwestycja. Samochód, który aktualnie się o niego opieram, to jest cena okolice 890 000 złotych brutto. Tak, drogi milordzie, 890 000 złotych brutto, czyli tak naprawdę bardzo duża kwota do wydania na tak niesamowity samochód. Ale jestem w stanie Ci zapewnić praktycznie to, że ten samochód będzie inwestycją. Tak, bo kiedy te samochody praktycznie przestaną być produkowane, to one nie będą tanieć, one będą tylko drożeć, bo ten silnik, który jest tutaj zastosowany, te wszystkie układy oraz to, jak dużo jest w stanie dać jednemu właścicielowi w formie kierowcy, to będzie wręcz coś, co nie będzie spotykane w żadnej innej marce. I ja już z chęcią także takiego Jaguara F-Type'a bym właśnie zakupił w formie inwestycji, co także Wam oczywiście też polecam.
będę po prostu za tym Jaguarem tęsknić. No i tak oto, moi drodzy, kończymy ten ciekawy materiał z pokładu właśnie Jaguara F-Type'a. Moje ulubione miejsce kierowcy w tym samochodzie jeszcze pozostaje przez kilka godzin i szczerze powiedziawszy jadę skorzystać właśnie z tego. Ja dziękuję Wam serdecznie oczywiście za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Wam faktycznie udało się uzyskać ten niesamowity egzemplarz także do testów dzięki właśnie Waszej pomocy, więc zasubskrybujcie kanał Motookiem, żeby być także na bieżąco z naszymi materiałami. Łapeczka w górę, jak się film podobał, udostępnijcie także dla swoich znajomych, żeby zobaczyli, czym faktycznie i jak pięknym samochodem jest właśnie F-Type. 2 inne filmy w tym momencie do obejrzenia. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć. Hej.